Cześć, tu ekipa Globusami, czyli Kasia, Darek i Sami. Jesteśmy w Tajlandii i chcielibyśmy Wam pokazać wantur naszego busa. Czekaliśmy specjalnie na tą plażę, na to miejsce, ponieważ jest tutaj naprawdę pięknie i zobaczycie, jak nasz bus wygląda w środku. i na zewnątrz. I na zewnątrz. Zaczynamy najpierw od środka, Kasia Was oprowadzi, później ja pokażę Wam zewnątrz auta i później jeszcze chwilę wspólnie pogadamy. Miłego oglądania. Zapraszamy do środka. Zobaczcie, jak wygląda nasz bus. No to jesteśmy w naszym Globusie. Zobaczcie, jest tu naprawdę całkiem sporo miejsca. I teraz tak, tam gdzie siedzi Darek, czyli z Waszej strony, tam gdzie Wy siedzicie, jest nasze miejsce do jazdy. Mamy dwa fotele, możesz pokazać, mamy dwa fotele obrotowe, więc nie ma problemu, żeby zrobić sobie tutaj jeszcze więcej przestrzeni. Są to fotele z Volkswagena Sharana razem z obrotnicami, więc koszt tutaj był naprawdę znikomy zrobienia foteli obracanych. Okej, dobra. No to zacznijmy może z mojej prawej strony, od wejścia. Mamy tutaj kuchenkę gazową, dwupalnikową, jak widać, zasilaną na gaz z butli Gazbank, która Tak. jest tutaj. Duża butla Gazbank, mamy możliwość tankowania z zewnątrz auta. I co? Mamy tutaj też moskitierę, może też warto wspomnieć, bo to jest samoróbka zakupiona z Chin za jakieś grosze i sprawdza się naprawdę dobrze, jak za tam, nie wiem, 50 zł. Tu mamy dwa szyberdachy, jeden jest tu, drugi jest tam i one są fabryczne. Kupiliśmy samochód z tymi szyberdachami, Tak. co nam trochę utrudniało sprawę, bo musieliśmy zaplanować solary. Początkowo chcieliśmy, żeby one były zaplanowane w ten sposób, aby mieć prześwit, żeby widzieć gwiazdy przez szyberdachy, ale niestety ciężko było to bardzo ustawić. Więc nad szyberdachami mamy niestety solary, no ale już się I tak, przyzwyczailiśmy. tu jest bardzo fajny wentylator z opcją światła, z opcją wyciągania powietrza i wciągania powietrza. Ma też czujnik deszczu, więc zamyka się sam, jak zacznie padać deszcz, i jeszcze ma taki czujnik, że jak się ręczny puści, Jest to on też się podłączony. automatycznie zamyka. Podłączony podręczny, tak, pod minus i działa po prostu. Wyłącza się w czasie jazdy. Dobra, tu mamy wodę bieżącą, włącza się ją tutaj tym oto przyciskiem. I to jest nie zlew, tylko co to jest? To się nazywa komora gospodarcza i to jest bardzo fajny game changer, bo jest o wiele głębsza od zlewu, co pozwala nam na przykład na niemycie naczyń 2 dni, jak nie mamy takiej chęci, i to się wszystko tutaj mieści. Dodatkowo ona ma tutaj tarkę po tej stronie, więc można sobie coś uprać. Tak. Jak widzicie, właśnie ona jest bardzo, bardzo głęboka. Kran jest zwykły, kuchenny, z I tego on ma co tutaj, pamiętam, co a ma? przełączkę na 2 tryby. Jest wyjmowany chyba, nie? Wyjmowany, ale tak. rzadko korzystamy. Ale fajna sprawa jest tutaj, rzadko, jak trzeba nalać wody do garnka, to możemy sobie obrócić, więc jest idealnie przez przypadek dopasowany. Możesz w szufladach? Pokażemy, jak szuflady są. Tak, no to mamy tutaj szuflady. To jest taki system blokowania, który mamy w każdej szafce i szufladzie. Jeżeli jest to wciśnięte, to ta szuflada się nie otwiera podczas jazdy, I więc działa to naprawdę super. Nigdy nam jeszcze nic nie wypadło. Natomiast trzeba kliknąć, no i wtedy możemy otworzyć. Więc tutaj mamy jakieś tam sztućce i takie typu rzeczy. Tu mamy przeważnie warzywa, ale teraz już się nam skończyły, więc jest pusto. I tu mamy garnki, resztę warzyw i jakieś tam inne pierdoły. Szafki działają na tak samej zasadzie, ale nie będziemy ich chyba otwierać. No tak, bo tam tylko zakupy są naprawdę pojemne. W tamtej zrobiłem jeszcze, może tamtą drugą pokaż, czy nie? No to jest cała masa rzeczy, no dobra. Ale z półeczką, Tak, więc ta tutaj jest tak jakby jeszcze ma półeczkę półeczka i i ten- zabezpieczenie, żeby dużo nie rzeczy się wypadało. mieści. Jeszcze z Polski mamy po 10 miesiącach jeszcze parę Co jeszcze? rzeczy. Tu są kolejne światełka. A i te światełka, co mają fajną funkcję, tylko nie zawsze trzeba dobrze trafić, że można je ściemniać, po długim drugim kliknięciu rozjaśnić, a przy krótkim po prostu wyłączyć. Okej, tu mamy lodówkę polskiej firmy Abem. Bardzo ją polecamy. Tak. Aczkolwiek mamy tutaj ją dosyć za mocno zabudowaną i w tych temperaturach azjatyckich zaczyna nam się troszkę grzać. Znaczy Także- grzeje się z tego powodu, że po prostu cały czas chodzi, tak? Więc nie z tego powodu, że jest za ciepło, tylko że cały czas musi chodzić, żeby schłodzić się i nie wiem, może w przyszłości jakieś wentylatory tam dorzucimy albo z zewnątrz taką kratkę. Zobaczymy, ale sama lodówka super. W środku teraz mamy pustą, Mogę ją musimy do sklepu otworzyć. pojechać.
Są 4 szuflady, więc to jest ponoć ten model nowszy. Na górze mamy miejsce na jajka, na jakieś tam... Tak, ta szuflada jest taka węższa, jak widać, a te są już normalnych rozmiarów, a ta ostatnia szuflada może służyć jako zamrażarka. Tak. Tam jest taka specjalna przekładka. Tak, mamy ustawione tutaj na tym paneliku -1, więc dąży do -1, więc na dole jest tylko -1, ale to już w zupełności wystarczy, żeby na przykład zamrozić ten. Tutaj mamy jeszcze może... Tak, tutaj... chciałam jeszcze powiedzieć, że mamy tutaj blat do krojenia warzyw, gotowania, używania i fun fact, ten blat jest większy niż mieliśmy na naszym mieszkaniu w Warszawie. Tak. I tutaj jeszcze ja może dopowiem parę słów. Tak, czyli to jest do lodówki, to jest do Webasto, które nam używaliśmy dawno temu i tak średnio chodziło. Tu mamy też, możemy sterować ten wentylator na górze, możemy go zwiększyć obroty i zwiększają się obroty. Tak, ale rzadko korzystam, zazwyczaj. Mamy jeszcze do tego pilot i tak to wygląda. Dobra, co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj możliwość podłączenia sobie kabli USB, no taki standard. I na 12 V. I na 12 V tutaj możemy sobie jakieś inne rzeczy. Mamy przetwornicę. To jest włącznik do wody, Tak, to jest włącznik do a wody. to jest włącznik do światła na zewnątrz auta. Tak. No i Mamy zwykłe. gniazdka, przetwornica jest gdzieś tam schowana, tu mamy gdzieś włącznik w środku. Przetwornica firmy AZO, 2000 mocy ciągłej. Naprawdę dobrze działa, chociaż czasami ma problem z odpaleniem, ale jak już się odpali, to już działa bardzo ładnie. Co jeszcze mamy tutaj takie małe półeczki porobione, są w tych miejscach i są też tam przy łóżku. No zaraz dojdziemy i to bardzo wygodna sprawa do odłożenia sobie na przykład okularów i jakichś takich podręcznych rzeczy. No dobra, tu mamy łóżko. Jaki jest rozmiar tego łóżka, Darek? Duże, w sensie Długości wystarczające. gdzieś tak 1,90 m, a szerokości 1,25 m i nam to w zupełności wystarcza. Mamy te poszerzenia zrobione, później pokażemy z Z jednej zewnątrz, tak, ale one są tutaj tutaj i tam z drugiej strony. i z tamtej strony, tak. Co jeszcze? Śpimy jakby tutaj już 10 miesięcy w tym busie i nie czujemy zmęczenia tym, że jest łóżko takiej wielkości, naprawdę spoko, wystarczające. Na górze mamy półeczki. Tak, tu jest taka półeczka Otwarta. otwarta, bo już nie chcieliśmy kolejnych szafek. Tu jest znowu światełko, tam jest klimatyzacja kupiona w Chinach, Tak, na to zaraz chińskim wytłumaczę. Taobao. I mamy jeszcze tutaj też lampeczki po jednej, po drugiej I stronie. po drugiej stronie. Tylko gdzie one tam po drugiej stronie są? Rzadko Tu. odpalamy, ale światła jest naprawdę wręcz za dużo. Wystarczająco. Nie, jest wystarczająco. Tam też mamy USB do ładowania, gdzieś tam w tyle. O, tam będzie widać. No i o tej chińskiej klimatyzacji. Tutaj kupiliśmy ją w Chinach. Będąc przejazdem, nasz bus jechał przez Chiny. Kupiliśmy naprawdę za niewielkie pieniądze. No i klimatyzacja działa nie tylko jako klimatyzator, ale także jako wentylator. Zatem możemy ją niekoniecznie z dużą ilością poboru prądu korzystać i czasami sobie przed snem odpalamy tylko wentylator, a klimatyzację no, w sytuacjach awaryjnych, gdyż no, ona pobiera z 300-800 W. Ostatnio trochę tego prądu, coś tam nie do końca zawsze mamy maksymalną moc, ale dajemy radę. Tutaj no dobra, mamy... Tu mamy jeszcze dwie szafeczki, tam zabraniają jakieś pierdoły. Tu jest głośnik przywieziony z Polski jeszcze. Tak. Ten tutaj. Tu mamy jeszcze skrytki kolejne, 2 sztuki. Gitara moja, to jeszcze później może coś powiem parę słów. Tutaj ten drugi szyberdach, o którym Drugi wspominaliśmy już. Szyberdach. I co? Tu mamy szafę z lustrem. Sobie to nie jest do końca lustro, tylko to jest... To jest jakieś tworzywo, już nie pamiętam. Ale fajnie działa, dobra. I zobaczcie szafę, bo ona jest naprawdę ogromna. Przeogromna. Wyjmę to, co najwięcej miejsca zajmuje. Zobaczcie, ile tego jest. Mamy tutaj towaru pod dostatkiem od butów, tam jeszcze rura od Webasto i tutaj jest naprawdę tego sporo. Pranie robimy naprawdę rzadko, bo mamy tego bardzo dużo. Myślę, że tak raz na miesiąc jesteśmy w stanie żyć bez prania. Ale fajnie, bo tam nam się też mieszczą ręczniki, jakieś koce zapasowe, pościelowe, prześcieradło i takie też nieciuchowe rzeczy i też wszystkie buty nam się tam mieszczą. Dobra, gaszę światło. To z tyłu chyba mamy wszystko. Tam jest jeszcze przejście do garażu, ale niestety otwiera się nie w tą stronę, więc praktycznie nie ma dostępu. Czasami do garażu mam dostęp poprzez podniesienie materacu i wtedy jest dużo szybciej, więc taki trochę prosty patent, ale w zupełności spoko. I co jeszcze Chyba tak? łazienka teraz. Łazienka jeszcze. No to tak, mamy łazienkę w busie i mamy w busie toaletę i jesteśmy zachwyceni faktem, że mamy takie wyposażenie i bardzo polecamy każdemu, żeby zrobić sobie
łazienkę i toaletę. My już praktycznie nie korzystamy z toalet publicznych, gdyż nasza jest po prostu tam Przecudowna. przecudowna. Więc wygląda ona tak. Mamy tutaj dwa, Wiesz co, może cofnij się, okej. mamy tutaj dwa światełka, i to jest także z wentylatorem. Mamy tutaj normalny prysznic z rączką prysznicową. To tworzywo, które jest na ścianach, ono jest... To jest standardowe, matko, jakieś płyty, nie PCV, już nie pamiętam jak się nazywa. Normalnie można je w Leroy kupić, to są zwykłe takie łazienkowe, wodoodporne, powiedzmy. łazienkowe. Tak, więc tutaj... Tu mamy brodzik na dole Jest i brodzik? tak jakby z tej strony jest odpływ. Tak? I co? I tu mamy jakieś płeczki jeszcze i to jest nasza toaleta, to jest toaleta separacyjna. Z zewnątrz to co widzicie, to jest nawet widać firmę Saska Garden, jakaś skrzynka ogrodowa, 72 litry bodajże wielkości, tam 40 na 40 i 40, taki kwadrat mniej więcej o boku 40 cm. No i tam zrobiliśmy w środku konstrukcję i dokupiliśmy parę elementów od bodajże Vincent Van, tutaj ten separator tak zwany, i w tamtym mamy tutaj, w tamtym koszu mamy po prostu To jest taki żwirek dla kotów. Tak, i po prostu mieszamy to. Niwelujący. I mniej więcej zapach. ten jedynki opróżniamy raz na 3 dni, dwójki raz na tydzień i dajemy radę, jest I naprawdę co, pokazałeś spoko. te półeczki? No tu mamy też taką półeczkę już zbudowaną przez firmę i tutaj taką jeszcze zawieszaną i na ręczniki. No zwykły taki wieszaczki. No, Więc to wszystko bardzo fajnie nam działa, bardzo się nam fajnie sprawdza. No i nasze miejsce pracy i jedzenia, wszystkiego. i dyskusji to Mamy jest tutaj właśnie naprawdę tutaj. duży stolik, 2 laptopy mieszczą się, chociaż lekko pod kątem, no ale to w zupełności wystarczy. Stolik można przesuwać lewo-prawo i można go wystawić na zewnątrz i przypiąć go, mam nadzieję, że zobaczycie. Tutaj jest taka szyna w tym miejscu, więc możemy sobie na zewnątrz go ustawić i naprawdę działa to rewelacyjnie. Tam mamy kolejne Co tam gniazdka mamy? na Tu, 12 V. Tak, mamy gniazdko takie USB na 12 V i zwykłe gniazdka. Na takiej samej zasadzie działanie jak tamte. Tak, no ten identyczne. stolik właśnie się tu przesuwa. I co? Tu mamy szybę. szybę. Mhm. I dokupiliśmy sobie no takie narzepy Podstawowe. bardzo Tuż przed basic. wjazdem to jeszcze robiliśmy w Turcji, więc to już było w Mhm. trakcie jazdy do I Rabiany. faktycznie sobie tutaj możemy zasłonić okno. Więc to wygląda tak. Zasłonka nie jest za piękna, ale chodzi o to, żeby ona była piękna. Chodzi o to, żeby ona Praktyczne. odbijała światło i zaciemniała nam W nocy w przede wszystkim. nocy. Więc oczywiście można było tutaj dać jakąś super, hiper piękną zasłoneczkę, ale funkcjonalność ponad wszystko. To pod tym siedziskiem jest jeszcze miejsce do przechowywania rzeczy. Mamy tam takie mniej używane graty. Rura do Webasto, tutaj mamy też wylot Webasto, ale no, jesteśmy w ciepłych krajach, więc nie korzystamy. A wylotów Webasta mamy Raz, 3 tu, w łazience i tam na tyle szafy. i w garażu, więc 4. Cztery. 4 mamy. No i co, tu mamy taka sama zasada No, działania możesz pokazać półeczki. jak to wygląda. Bo myślę, że jedna ciekawa rzecz tu będzie, tylko jest dosyć dużo gratów. Tu jest moja elektronika, nasza elektronika, a z tyłu dosyć istotna rzecz, router industrialny, który połączony jest właśnie tutaj tymi kabelkami do anteny na dachu. Router z 2 kartami SIM na 12 V, więc chodzi bez przetwornicy, nie pobierasz tak dużo prądu jak Starlink. No, trzeba po prostu co kraj wymieniać kartę SIM i jesteśmy mega zadowoleni. I on jest odporny na wysokie temperatury, bo to jest router industrialny, taki jak w pociągach czy w autobusach. Dobra, No i tutaj powiedzmy więcej może elektroniki. jeszcze Co tu o jeszcze naszej możemy pięknej powiedzieć? ściance wspomnień. Tak, ścianka. Nie kupujemy pamiątek w żadnym z odwiedzonych krajów, oprócz w Chin. W Chinach coś tam kupiliśmy. Tak to nie kupujemy, bo nie jesteśmy typem osób, które gromadzą te pamiątki, ale tutaj mamy jakieś zdjęcia, jakieś takie rzeczy, które nam się z czymś fajnie kojarzą. Co jeszcze? Mamy tutaj taki bardzo prosty miernik temperatury, który dostaliśmy od Słowaków, Tak, pozdrawiamy. naszych przyjaciół Słowaków. Prawie 30 stopni mamy. I on tak jakby, tutaj jest ten czujnik. Można na zewnątrz go wystawić, nie chcemy go przycinać kabla, więc po prostu raz na jakiś czas wypuszczamy. Mamy tak, tu jeszcze mamy oprócz tych Dodatkowe światełek światełka. mniejszych, mamy też taką półkę, ona jest bardzo głęboka, ona idzie praktycznie aż tam na sam początek Tak. samochodu i tutaj jest jeden wielki bałagan. Więc może nie Trzymamy będę nagrywał. tutaj karmę dla Samiego, którą ma odważoną, jakieś tam torby, jakieś tam podkładki.
no jakieś takie rzeczy, których nie wiedzieliśmy gdzie ustawić. Mamy też kilka wiatraków. Na 12 V kupione w Chinach, więc fajnie Żeby robią tutaj sobie robotę. przewiew zrobić. Cyrkulacja to podstawa. Co, jeszcze mamy taką tutaj rurkę z taką zasłonką, też zasada taka sama jak zasłonka na okno. Ona nie ma ładnie wyglądać, ona ma spełniać swoje zadanie, czyli nam bardzo tutaj zaciemniać pomieszczenie, aby się nam dobrze spało i izolować temperaturowo. No i co, i tu jest jeszcze taka półka. No to standardowa, to mercedesowska, więc tutaj mamy CB, ale nie korzystamy, tu jakieś wody do picia i tak dalej. Z przodu tutaj auto standardowe, taki wyświetlacz kupiliśmy używany, więc tam pokazuje czasami mapę, jakieś połączenie na Bluetooth, więc jesteśmy zadowoleni. I co? I chyba w środku to już będzie... Chyba w środku. No i półka z rzeczami samego, tutaj takimi basic rzeczami, jakaś woda, kaganiec dla niego, jakaś szczotka i jakieś tutaj rzeczy przeciwko komarom, muchom i innym takim. Także no, tak wygląda bus w środku. Uważamy, że jest naprawdę bardzo przestronny i jest tutaj dużo miejsca. Nie czujemy się tutaj niekomfortowo, jesteśmy tutaj w stanie gotować we dwoje, pracować we dwoje, przebywać w tym busie we dwoje, nie mamy tak, że musimy się jakoś mijać, że tu jest jakiś problem z tym. Naprawdę nie czujemy się zmęczeni, będąc w tym busie już 10 miesięcy, ponad 10 miesięcy. Tylko 3 razy braliśmy hotel do tej pory, ale wynikało to z faktu, że chcieliśmy zostawić samiego w pomieszczeniu z klimatyzacją, bo chcieliśmy pójść zwiedzać jakieś fajne atrakcje, do których pies nie może wejść. Natomiast gdybyśmy mieli brać hotel z tego powodu, że jesteśmy zmęczeni busem, to byśmy go w ogóle nie brali, Tak. bo naprawdę czujemy się tutaj bardzo, bardzo komfortowo. Tu jest nasz widok, pokaż jaki widok mamy. Jest pod autem, tak, sami to jest nasz widok, jedna z ładniejszych miejscówek. Do wody z rana mamy jak jest przypływ dosłownie 2 metry. Zatem jest rewelacyjnie. Jesteśmy na wyspie Koh Chang w Tajlandii, czyli jesteśmy blisko z granicą z Kambodżą. A, dobra, jeszcze nie powiedzieliśmy o tym stoliku. A tak, mamy tutaj stolik taki podnoszony, który możemy sobie tutaj w 2 różnych miejscach. Często tego fotelu kierowcy nie obracamy, bo on jest trochę trudniejszy w obrocie. Trzeba w obu przypadkach otwierać drzwi. Więc zazwyczaj jest ten fotel pasażera, na którym Kasia siedzi, on jest obracany, a tamten zazwyczaj jest normalnie do jazdy ustawiony, jakby trzeba było w razie czego się szybko ewakuować. Więc jest to mega przydatne i solidnej jakości. I co? I mamy tu jeszcze taki mały schowek, tam czasem jakieś buty wkładamy, szczotkę do zamiatania i tutaj mamy też wyjścia na zewnątrz 12 gniazdka. V i tak, ostatnio się nam jedno łamało, ale mamy tutaj gniazdka. No i ten stelaż to jest właśnie do stolika. Auto to Sprinter 2005 rok, silnik 2.7 OM 612, silnik prosty w budowie na taką trasę idealny, ma prawie 160 koni, jest z turbem, bez żadnych tutaj dodatkowych ekologicznych nowinek. Jedyne co ma tutaj bardziej problematycznego, no to jest układ Common Rail, czyli trzeba zwracać uwagę na jakość paliwa i wymianę filtra paliwa w miarę często. Auto jest długości L4, czyli jest to najdłuższa wersja, 6,5 metra, a auto ma wysokości H2, czyli ja, człowiek, który ma metr tam niecały 80, mieści się idealnie swoją piękną czupryną, lekko czasami zahacza, mam fajny taki masażer spowodowany tutaj wystającymi rzeczami, ale dobra, to tak ten. Najdłuższe auto, mamy tutaj lampeczki, po obu stronach auta mamy tutaj lampeczki, one są naprawdę solidne, świetnie to działa. Na dachu mamy solary, teraz trochę o elektryce, mamy 2 pary, jedna para na ramce aluminiowej, druga para. W każdej parze są 2 razy solary po 170 W i z tyłu jeszcze zamocowaliśmy dodatkowy jeden panel, ponieważ ostatnio trochę mniej mamy prądu. Nie wiemy co jest jeszcze grane, szukamy rozwiązania, ale jakoś żyjemy, prądu mamy na ten moment pod dostatkiem. Ok, czyli są to solary 170, 2 regulatory Victrona, do tego akumulator 240 Ah też Victrona AGM, więc 70 kg jest tam gdzieś schowane. Teraz jak mamy klimatyzację, no to myślę, że powinniśmy docelowo zmienić na większy akumulator, już ten nowszej jakości, nowszej technologii, 300 albo 400 Ah LiFePO4, ale na ten moment pokorzystamy z niego jak najdłużej. Oprócz tych paneli solarnych mamy także panel solarny, który jest w tym miejscu. Jest to panel elastyczny, kupiony w Chinach. Mamy bardzo długi kabel do niego,
i możemy po prostu w miejscu, jak jesteśmy zacienieni, jesteśmy w stanie po prostu sobie wystawić go w tym miejscu, gdzie jest słońce, a auto wtedy się nie grzeje, jest schowane w cieniu. Jest to rewelacyjne rozwiązanie i możemy tutaj w Tajlandii sobie po prostu korzystać z cienia, mając cały czas prąd. Idziemy dalej, do tyłu, przejdziemy nad samym, bardzo ładnie. Drzwi przesuwne, poszerzenia firmy Van Consem bodajże w Warszawie, tutaj na pograniczu Warszawy i bodajże Regu albo Michałowic. Nie wiem, czy oni cały czas to robią, ale bardzo fajne poszerzenia. Z obu stron mamy, więc jesteśmy w stanie bardzo wygodnie spać w poprzek, tak jak pokazywaliśmy wcześniej. Idziemy na tył auta. Z tyłu auta mamy naprawdę dużo. Mamy 2 koła zapasowe, po których możemy także wejść na dach, więc możemy sobie tutaj dać kroka, tutaj dać kroka, tutaj dać kroka i tutaj dać kroka, więc mamy 4-stopniowe tutaj wejście. Niestety przez ten solar, który mamy na ten moment na dachu, nie możemy korzystać z dachu, wejścia na dachu, ale korzystaliśmy w Kirgistanie. Tutaj poniżej mamy klimatyzację kupioną w Chinach i kabel idzie tutaj z dołu auta. Tutaj nie wiem, czy będzie widać, ale jest skrzynka na akumulator. Wyspawałem skrzynkę pod autem, więc akumulator i wszystkie wejścia kablowe są właśnie do skrzynki, żeby nie naruszać konstrukcji auta. Ta skrzynka jest mega Powiedz fajna. też o tej ramie, która jest wyspawana na Ta rama koła. własnoręcznie wyspawana w zakładzie mojego taty. Właśnie tutaj część rzeczy robiliśmy w zakładzie mojego taty. Tutaj malowaliśmy auta, więc też może podlinkujemy link tutaj do zakładu mojego taty, bo mamy teraz auto bez rdzy, a jak wszyscy wiedzą, Mercedesy, Sprintery rdzewieją. Te ramki tutaj są przymocowane do zawiasów. Tutaj mamy też fajne ucho, które możemy sobie przymocować, na przykład hamak. I nie wiem, dlaczego jeszcze tego nie zrobiliśmy na tej plaży. Musimy to zmienić, ale jutro ruszamy, więc pewnie nie zrobimy. I drugie, praktycznie analogiczne, Okienko jeszcze, bo z Okienko. przodu o nim nie mówiliśmy. Tak, okienko tutaj z Chin. Matko, już nie pamiętam wymiarów, 40 chyba na 30 albo 50 na 30. Takie standardowe, No i bardzo ma przydatne. opcję tej moskitiery i takiego zaciemnienia No tak, całkowitego. standardowe. Tak, mamy kamerkę cofania tam z tyłu, więc też mega przydatna rzecz dla nas. Nie ma problemu, nigdy nie zahaczyłem autem. Co tutaj z tyłu jeszcze ciekawego, jeśli chodzi o kamper, to chyba nic. Z tej strony jeszcze pokażę, mamy drugie poszerzenie, tak jak widać. Ta strona jest brudniejsza, więc wybaczcie. Tutaj mamy wlew wody, mega fajny, tutaj też z polecenia innych vanlifersów, nazwijmy to, z możliwością tutaj takiego lejka automatycznego, więc jest to mega przydatna sprawa. I mamy tutaj jeszcze, to już rzadziej korzystamy, więc mogę nie pamiętać, który klucz, chyba ten. Prysznic zewnętrzny powinien działać. Nie działa, bo jest i zimna, i ciepła woda dostępna, ale naprawdę rzadko korzystamy, widać po pyle. I z tej strony nic ciekawego nie ma. Pokażę jeszcze Wam garaż, co tutaj mamy w garażu. Więc zapraszamy z tej strony. Otwieramy. Otwieramy. To jest opakowanie na solar, więc możemy rzucić. Tutaj mamy elektrykę, mamy dwa te Victrony MPPT20, mamy tam jeszcze drugi, ten regulator do tego panelu przenośnego elastycznego. Tak on wygląda. Elektryka jest po prawej stronie, po lewej stronie jest woda. W tym aucie wodę nagrzewamy silnikiem. Może pokażę w miarę szybko. Nagrzewamy silnikiem, mamy pod całym autem mamy rurki, które mają w sobie płyn chłodzący. Gdzieś 7 metrów długości kable każdy. Tu jest 20 litrów boiler włoskiej firmy, nie pamiętam, ale włoska firma. Tu mamy rurki właśnie dochodzące w tym miejscu i powracający właśnie do silnika. Zaworki, więc możemy odkręcić i system działa naprawdę rewelacyjnie. Pół godziny jazdy i woda jest nagrzana 20 litrów. Dodatkowo mamy tam, bodajże to się termostat nazywa, czy mieszacz wody, który powoduje, że ciepła woda, która ma 80 stopni, jest mieszana z zimną wodą. Ustawiamy sobie wodę gdzieś 40 stopni, zatem z 20 litrów ciepłej wody mamy tak naprawdę 40 litrów wody o temperaturze 40 stopni. Mega fajny system, dodatkowo jest tutaj grzałka elektryczna, 650 W i możemy do prądu podłączyć. Ona nie mamy jej ustawionej jakoś super mocno, ale tak czy siak podgrzewa wodę, jesteśmy zadowoleni. Czyli tu jest system wodny. W aucie mamy tutaj jeszcze, wspomnę, czystej wody, dwa zbiorniki. Jeden zbiornik 126 litrów, drugi zbiornik 85 litrów.
czyli jest to 210 litrów, gdzieś ponad 200 litrów zimnej wody. Szarej wody mamy tylko 70, z tego względu, że jeździmy w krajach, gdzie nie ma infrastruktury do tutaj obsługi kamperów, zrzutów, więc to po prostu się wylewa w trawkę. Taka jest prawda, nie powiemy wam, że gdzieś indziej wylewamy, bo nie ma innej opcji. Więc szara woda nie jest aż tak często, nie potrzebujemy aż tak dużo szarej wody, a czystej wody mamy pod dostatkiem na tydzień, czasami nawet na 10 dni nam starcza i żyjemy naprawdę komfortowo. I nie oszczędzamy tej wody, w sensie nie Tak. ma tak, że bierzemy jakiś tam minimalistyczny prysznic, bo nam szkoda wody. Tutaj dosyć prosto wszędzie nam było zdobyć wodę na trasie i jakoś tak nie staramy się bardzo jej żyłować, chcemy się czuć komfortowo w drodze. I tutaj jeszcze dopowiem, że zbiorniki są właśnie, dlatego też koła są na zewnątrz, żeby można było po nich wejść na dach, a zbiorniki są w miejscu koła zapasowego i pomiędzy kołem zapasowym a dyferencjałem, pomiędzy mostem a kołem zapasowym jest jeszcze drugi, więc są dwa zbiorniki pod autem. Świetnie to działa, jak jest woda pod autem, jakby był jakiś przeciek, no to woda wycieka poza autem, więc jest to według mnie bezpieczne, no ale w mrozach niestety wodę musimy spuszczać, ale na szczęście na wyjeździe nie mamy mrozów, więc przewidzieliśmy to. Tutaj jeszcze z ciekawych rzeczy, mamy tutaj wszystkie graty, różne zapasowe rzeczy, jakieś wiadra, mamy jakieś węże, mamy podnośnik. Tutaj jest właśnie w tym miejscu, myślę, że pokażę, bo to jest całkiem ciekawe. W tym miejscu jest wejście tutaj do skrzynki, w której mamy akumulator 240 Ah. On jest pod autem, nie jest na aucie, jest pod autem, jest wyspawany. Musicie sobie tutaj wyobrazić, jak to wygląda, ponieważ musiałem tu wszystkie rzeczy wyjmować. Czyli taka skrzynka jest wyspawana i jest włożona pod auto, Tak. a tutaj mamy dostęp do tego. Dostęp możemy w sytuacjach awaryjnych tam kombinować i w razie czego może pokażę wam zdjęcie, mam gdzieś, może po prostu dam zrzutkę zdjęcia. Z ciekawych rzeczy jeszcze tutaj pod naszym materacem jestem muzykiem, mamy pianino, 88 klawiszy, mamy też gitarę. Gitara jest gdzieś tam wyżej, akurat tutaj nie ma swojego miejsca, więc przewala się zazwyczaj z boku na bok. Więc mamy pianino, zmieściło się idealnie na wymiar. No, więc mamy tutaj taki asortyment rzeczy różnych. Mamy oczywiście dużo części zapasowych, jakieś filtry, no bo jesteśmy w długiej trasie, nie zawsze te części łatwo znaleźć. I tyle, jeśli chodzi o auto. Czyli tak, elektrykę powiedzieliśmy sobie, wodę sobie powiedzieliśmy, szarą wodę powiedzieliśmy, grzanie wody. Ogółem w aucie jest wszystko na prąd. Mamy tak naprawdę na gaz, mamy tylko i wyłącznie kuchenkę gazową. Mamy Webasto, suche i mokre, ale nie korzystamy, bo jest za ciepło. I reszta na prąd. Lodówka jest tylko na 12 V i cała reszta na prąd, więc takie rozwiązanie jest fajne, gdyż no, mieliśmy znajomych, którzy mieli wszystko na 12 V, jeśli było mało słońca, no to musieli coś tam kombinować, więc no, polecam tutaj, żeby taka różnorodność była, jak się na taką długą trasę jedzie. Jedyny problem, znaczy coś, na co trzeba zwrócić uwagę, to fakt napełniania tego gazu. Mam tutaj na myśli adaptery, które w Azji są już kompletnie inne niż te europejskie i nie ma do nich dostępnych w ogóle przejściówek. Tak, i musieliśmy znaleźć, ale to może w jakimś osobnym odcinku na temat napełniania gazu, bo myślę, że to jest zbyt tutaj temat zaawansowany, ale tak, są inne końcówki tutaj w Azji i miesiąc nam zajęło, jak ogarniemy, jak zatankować gaz w Laosie, gdyż w Laosie widzieliśmy 2-3 stacje w całym kraju, a w Tajlandii jest już ich bardzo dużo. Dobra, to myślę, że przejdziemy, teraz mamy omówione z grubsza auto, przejdziemy sobie może do środka, bo jest duży wiatr i na koniec sobie jeszcze powiemy może chwilę o naszej podróży, o jakichś planach, jakichś rzeczach, które działy się w trakcie wyjazdu. Tutaj jeszcze dopowiem, tu mamy jeszcze wejście na 230 V, ani razu nie korzystaliśmy, ale mamy w razie czego możliwość podłączenia. Na kempingach nie bywamy, żebyśmy nie marnowali zbytnio pieniędzy, ponieważ jesteśmy bardzo, bardzo długo na wyjeździe. A zobaczcie, zanim wejdziemy sami, coś mu tutaj naokoło sobie przebiegł. I dzisiaj sami nie wchodzisz do busa, gdyż jest wysprzątany, żeby tutaj ładnie dla widzów wyglądał. Ok, jesteśmy z tej strony auta, z tej strony usiadliśmy, ponieważ tam jest dosyć mocne słońce i po prostu gorzej światło. Odbijało się wszystko, ciężko byłoby, żeby było nas widzieć. Więc tutaj ściśniemy się i chwilę wam poopowiadamy. Wyjechaliśmy tym busem na przełomie marca-kwietnia 2024 roku. Przez jakie kraje jechaliśmy? Jechaliśmy najpierw przez kraje europejskie, ale ich nie zwiedzaliśmy. Pierwszym krajem taki, który liczymy, który zwiedzaliśmy, była Turcja.
Następnie pojechaliśmy do Gruzji, potem krótki tranzyt przez Rosję do Kazachstanu. W Kazachstanie byliśmy 2 razy. Najpierw zwiedzaliśmy zachodnią stronę Kazachstanu, po czym wjechaliśmy do Kirgistanu, który nam się bardzo podobał. Potem ponownie wjechaliśmy do Kazachstanu, ale wtedy zobaczyliśmy już wschodnią stronę. Z Kazachstanu przejechaliśmy przez Syberię do Mongolii i z Mongolii wjeżdżaliśmy już turem. O tym bardzo dużo mówimy na swoim Instagramie, jak to zorganizować, turem do Chin. I przyjechaliśmy miesiąc po Chinach własnym samochodem z chińskim prawem jazdy i chińskimi tablicami rejestracyjnymi. Więc to był sztos, po prostu fantastyczna sprawa. Następnie wjechaliśmy do Laosu, gdzie już troszkę zwolniliśmy tempo, trochę więcej pracowaliśmy, ale też dalej dużo zwiedzaliśmy. Potem wjechaliśmy na chwilę do Kambodży, ale sytuacja z Tajlandią zmusiła nas do opuszczenia tego kraju szybciej niż zakładaliśmy i następnie wjechaliśmy do Tajlandii, w której jesteśmy do tej pory. Tak, ogółem wjazd do Tajlandii jest trochę skomplikowany, ale to jest temat na inny odcinek, nie na dzisiaj. Więc przejechaliśmy tym autem na ten moment, nie liczę już dokładnie, ale mógłbym sprawdzić, w kalendarzu mam zapisane, kiedy ruszyliśmy, ale 30 000, myślę, że nawet 33 000 kilometrów przejechaliśmy. Po drodze zepsuł się nam silnik w Rosji. Mieliśmy w ogóle 3 awarie, tak, mieliśmy z czego jedna ta rosyjska była poważniejsza. poważniejsza. Nie będziemy dokładnie opisywać. Jeśli chcecie, napiszcie w komentarzu, jaki temat z naszej podróży Was interesuje, to dokładnie opowiemy, ale myślę, że to jest temat na osobny odcinek, więc popsuł się nam silnik w Rosji, więc mieliśmy 2 tygodnie opóźnienia. Później w Chinach się nam zepsuło Piasta i łożysko w prawym kole. To były takie 2 najbardziej poważne. Jeszcze w Kirgistanie układ paliwowy, ale to już taka drobnostka, którą teraz myślę, że sam bym naprawił. Więc takie 3 rzeczy się nam wydarzyły w czasie jazdy, co nie zmienia faktu, że ja osobiście auto bym nie zmienił na inne, ponieważ jest to proste auto w budowie. Wszędzie można znaleźć, praktycznie wszędzie można znaleźć części. Teraz właśnie dzisiaj zamawiałem części z internetu na tajskim takim odpowiedniku Allegro, więc części można znaleźć. Nie wszystkie, ale część, więc części są dostępne. Tak, więc jeśli odnośnie auta, to jesteśmy mega zadowoleni. Jakby się nie zepsuł silnik, byśmy byli w 100% zadowoleni, ale no ja nie widzę innego auta, które byłoby w stanie tutaj ten odcinek w miarę takich, nazwijmy to, że są po prostu łatwe części dostępne, bo na przykład do Fiata tutaj części nie znajdziesz, trzeba sprowadzać z Europy. Tak, więc jeśli chodzi o środek auta, no to środek auta zrobiła nam firma z Gdańska, myślę, że też ją podlinkujemy, bo jest to bardzo fajna robota, którą tutaj zrobił Mirek, z tego pozdrawiamy Mirka. I co tutaj mogę powiedzieć, że no auto jeździło po różnych drogach, nie tylko po asfalcie, czasami też po gorszych drogach i te meble szczególnie w Laosie. Szczególnie w Laosie, trochę w Kirgistanie, jak zjechaliśmy z drogi, w Mongolii nie zjeżdżaliśmy, ale to auto miało naprawdę trudne warunki, trzęsło, więc te meble się trzymają i to przez 10 miesięcy coś z tymi meblami mogło się stać, podczepiać się, a tutaj po prostu nic się nie dzieje, te meble się super trzymają, więc polecamy tą firmę, na pewno podlinkujemy. Tak jak wspominałem, auto przed wyjazdem w warsztacie mojego taty pozbywaliśmy się rdzy, założyliśmy na dach solary, poszerzenia, skrzynkę pod autem, w środku pomalowaliśmy podłoże, te zbiorniki, podłoże pomalowaliśmy farbą, jakąś taką mocniejszą. Jakie zbiorniki? Na wodę. Zbiorniki na wodę zamocowane, no jakieś tam modyfikacje, ale to temat na osobny odcinek, więc tak to mniej więcej wygląda. Jesteśmy teraz w Tajlandii, odpoczywamy, bo dużo kilometrów robiliśmy, też pracujemy, nie jest tak, że mamy jakby odłożoną sporą kwotę, jesteśmy raczej tak, że mamy tutaj w trakcie jazdy sobie zarabiamy i ta nasza firemka, taką małą firemkę prowadzimy, jestem muzykiem, Kasia całkowicie czymś innym się zajmuje, ale na ten moment wspólnie pracujemy nad naszym małym biznesem. Na wyjeździe musiałam się przebranżowić z radiochemii na muzykę, także wszystko jest możliwe. Więc tutaj też, jeśli jesteście zainteresowani, co dokładnie robimy, z czego żyjemy, to też jesteśmy w stanie to w osobnym filmie opowiedzieć, więc sobie stopniowo tutaj zarabiamy na dalszą część podróży. Jesteśmy w Tajlandii już 2 miesiące. Chcemy jeszcze pobyć parę miesięcy, zobaczymy jak długo, chyba że będzie tak ciepło, że już będziemy mieli dosyć, więc będziemy musieli coś dalej zrobić, ale co zrobimy dalej, to opowiemy Wam, no będziemy zdradzać na Instagramie, bo głównie najważniejszy tutaj naszym medium jest Instagram, który Kasia prowadzi, a ja tutaj od pewnego czasu zacząłem prowadzić YouTube'a z takimi praktycznie daily vlogami. Zatem będziemy Was informować, bo jest parę pomysłów i ta podróż jest jeszcze niezakończona. Możecie się też zastanawiać, dlaczego nic wcześniej nie było na YouTubie.
No, ja nie byłem pewien tego, czy ktoś będzie chciał to oglądać, no ale teraz widzę, że jest jakieś zainteresowanie, więc dopiero teraz postanowiłem coś nagrywać. Zatem zapraszamy na Instagrama, mamy też Facebooka, praktycznie ta sama treść, którą Kasia prowadzi, mamy YouTube'a, TikToka, ale no głównie tutaj Instagram i YouTube przoduje. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w pytaniach. W komentarzach. Zadajcie je w pytaniach, które wpiszecie w komentarz. Dajcie dzwoneczki, suby, łapki w górę bądź w dół, jeśli się nie podobało. I śledźcie naszą podróż, bo jeszcze będzie się dużo działo i w szczególności, że też podróżujemy z psem, więc też są takie materiały zróżnicowane nie tylko ze zwiedzaniem, czasami też właśnie tutaj znajdujemy fajne miejscówki, gdzie możemy sobie przebywać, tak jak dzisiaj. Jedna z piękniejszych miejscówek na plaży, jaką dotychczas mieliśmy. No dobra, to będzie tyle. Pozdrawia ekipa Globusami, Kasia Darek i Sami. i Sami, który najbardziej lubi przebywać pod autem, gdzie ma fajny przebiew. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.